Cześć, to znowu ja, Tomek Wisner, Fit Online Coach i jak na razie idzie świetnie, bo to drugi tydzień moich nagrywek i drugi film dla Was, także wszystko zgodnie z planem. Podobno w produkowaniu kontentu, tak samo jak w treningu, chodzi o regularność. No tak, a to, że nie jest łatwo zacząć, a tym bardziej nie jest łatwo wytrwać w tym postanowieniu, to wiem bardzo dobrze i to zarówno jako trener, jako osoba trenująca, jak i początkujący, a może już nie początkujący twórca treści social media. No bo tych podejść do YouTube'a, do Instagrama i tych wszystkich innych platform miałem już kilka. W związku z tym, jeżeli czujesz albo wiesz, bo może też już przerobiłeś to kilka razy na własnej skórze, wiesz, że masz z tym problem, żeby wytrwać, napisz do mnie, pobierz moją aplikację, trenujmy razem. A zanim zaczniemy, to jeszcze jedno z pytań, które bardzo często słyszę od swoich klientów, czyli to, jak często trenować. Czy jeden trening w tygodniu to dużo, czy mało? Czy 3 treningi to idealna liczba? Może trenować codziennie? Tak naprawdę nie ma w tym niczego złego, co więcej, jest nawet wiele dobrego, żeby codziennie zapewnić sobie jakąś formę i jakąś dawkę aktywności fizycznej. Nie ukrywajmy, dzisiejszy świat i nasza zachodnia cywilizacja zbudowane są w taki sposób, że tej aktywności fizycznej mamy rzeczywiście bardzo mało, więc to, czy ty przyjdziesz do takiego boksu jak ten, zrobisz trening siłowy, czy może pójdziesz na jakąś dużą komercyjną siłownię i tylko pobiegasz na maszynach cardio, czy wyjdziesz na spacer, pójdziesz na basen, a może pojeździsz na rowerze ze swoją rodziną, to tak, każda z tych rzeczy to jakaś forma aktywności i chcielibyśmy, żebyś codziennie zapewnił sobie jakąś dawkę ruchu. Ok, bardzo ważna sprawa teraz, czyli to, żebyście polubili ten film, zasubskrybowali ten kanał i włączyli dzwoneczek, który spowoduje, że będziecie mieli powiadomienia o wszystkich moich filmach. Jak to powiedział mi ostatnio syn, muszę zrobić to w ten sposób, czyli pokazuję Wam, że w tej ramce poniżej tego filmu są te wszystkie łapki w górę, dzwoneczki i tym podobne rzeczy, więc pamiętajcie o tym, bo to pomoże mnie. Tak, to pomoże mnie w rozkręceniu tego kanału na YouTubie. Poza tym możecie znajdować mnie na wszystkich innych platformach do social mediów i tam też oczywiście followujcie, lajkujcie, komentujcie, piszcie do mnie wiadomości, jeżeli macie na to ochotę. No i tak samo jak tydzień temu, dzisiaj też skorzystamy z mojego treningu dla początkujących. Szybki rzut oka na to, co dzisiaj w treningu. Na początek jakaś krótka rozgrzewka. Tu akurat zaplanowany trucht. Czy zrobisz go na bieżni, czy może w takim boksie jak ten tutaj dookoła sali. To już zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Dalsza część rozgrzewki, podpory bokiem. Następnie znów w formie aktywacji, tak samo jak tydzień temu, troszkę izometrycznej pracy. Tym razem zrobimy to wytrzymując tą pozycję pompki, czyli z podporu przodem zejdziemy w dół, tak żeby utrzymywać nasze ciało tuż nad podłogą. No i następnie znów taki krótki obwodzik, tym razem dipy na skrzyniach, przysiady i australijskie pull-upy. Także znowu troszeczkę takiej pracy full body workout i trochę dolnej części ciała i trochę górnej części ciała, a na koniec znów Tabata. Przyznaję, lubię ten interwał, 20 sekund pracy, 10 sekund luzu, a to jest taki fajny finisher zawsze. Dzisiaj będziemy robić tam sit-upy. A skoro przysiady, no to pomówmy chwilę o tych przysiadach, bo to też pewnie jeden z najgorętszych tematów fitnessowych, treningowych.
bo wszyscy chcieliby te przysiady wykonywać idealnie, a niektórzy ich nie robią, bo się boją, że ich idealnie nie wykonają. A ma to wszystko potwierdzenie w tym, co słyszę od swoich klientów, bo bardzo często zadajecie mi to pytanie, czy dane ćwiczenie jest wykonywane prawidłowo. I ono to pytanie bardzo często tyczy się właśnie przysiadu. Po pierwsze, przysiad każdego z nas będzie trochę inny. Po drugie, nie bójmy się tych przysiadów wykonywać, bo nawet jeżeli one nie będą idealne, nawet jeżeli one nie będą przesadnie dobre na początku, to one będą twoje i lepiej, żebyś ty je robił, niż żebyś ich nie robił. Zwłaszcza jeżeli pracujemy tylko i wyłącznie z masą swojego ciała, tak jak w tym zadaniu, które wykonywałeś przed chwilą w moim treningu. Pozwól sobie na błędy. Daj sobie czas na to, żeby ten ruch, ten przysiad, to ćwiczenie, jak i każde inne, było lepsze z czasem. Potrzebujesz wykonać kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy powtórzeń po to, żeby się tego nauczyć, żeby to poczuć dobrze, tak proprioceptywnie, żeby w ogóle mieć kontrolę nad swoim ciałem. A kiedy stopniowo będziesz ten ruch dociążał, to też nic strasznego się nie wydarzy, nawet jeżeli twoja technika nie będzie idealna, bo twoje ciało będzie miało czas i miejsce na to, żeby się do tych nowych obciążeń, progresywnych obciążeń zaadaptować. No tak, ale powiecie, że jakieś reguły przecież istnieją. Tak, no jasne, że są jakieś reguły, są jakieś wytyczne, z których też my jako trenerzy, z których też ja korzystam. Kilka elementów, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Zaczynając od dołu, stopy. Ustaw je tak, jak będzie Ci najwygodniej. Czy one będą równolegle do siebie na szerokości bioder, czy może będą szerzej, może będą w rotacji zewnętrznej. Nieważne. Zrób to w takiej pozycji, w jakiej Ty będziesz się czuł najbardziej komfortowo, bo prawdopodobnie w takim ustawieniu będziesz też w stanie wygenerować najwięcej siły. Jednym ze sposobów, nie mówię, że najlepszym, ale na pewno niezłym, jest opcja skoku i lądowania. I pozycja, w której będziesz lądował, prawdopodobnie będzie tą pozycją najwygodniejszą dla Ciebie. O ile oczywiście sam skok i samo lądowanie nie jest już zabarwione jakimś nawykiem, chociażby z jakiejś dyscypliny sportowej, którą uprawiałeś. A więc to, czy jest szeroko, czy wąsko, ma być wygodnie dla Ciebie. Czy jest w rotacji, czy jest równolegle, ma być wygodnie dla Ciebie. Druga rzecz, kolana. I znowu mnóstwo jest tych teorii, mnóstwo jest tych legend. Kiedyś mówiło się o tym, że kolano nie może wychodzić przed palce. Kiedyś mówiło się o tym, że kolana nie mogą zapadać się do środka. Dziś większość z tych teorii jest już obalonych. I koniec końców pewnie moglibyśmy powiedzieć, że takim najlepszym feedbackiem dla Ciebie to, jak Twój przysiad powinien wyglądać, będzie przysiad w takim Twoim najlepszym boju, no bo wtedy, kiedy podnosisz najwięcej, kiedy jesteś w stanie wygenerować największe siły, to prawdopodobnie wtedy jesteś w optymalnym ustawieniu dla siebie. Idąc dalej, ustawienie bioder i ustawienie tułowia, bardzo często patrząc na to, jak ktoś wykonuje przysiad, widzę taką chęć bycia bardzo spionizowanym, a jest to zupełnie niepotrzebne, bo naturalne dla nas przy tym przysiadzie będzie lekkie pochylenie do przodu. Muszę troszeczkę przepchnąć biodra w tył, pochylić troszkę sylwetkę do przodu, po to, żebym mógł wygodnie, dość głęboko do tego przysiadu zejść. Zdecydowanie to, co ważniejsze, jeżeli chodzi o górną część Twojego ciała, to ta aktywna praca mięśni centrum, ale też mięśni grzbietu, mięśni klatki piersiowej, mięśni ramion. To wszystko ma tutaj być mocne, bo w momencie, kiedy dostaniesz sztangę na plecy albo sztangę, którą będziesz trzymał z przodu, to chcesz, żeby Twoje ciało było zaangażowane w tą pracę. Bardzo często powtarzam to swoim klientom, nie myśl o przysiadzie jak tylko i wyłącznie o ćwiczeniu, które ma zaangażować dolną część Twojego ciała. Myśl o tym przysiadzie globalnie jako ćwiczeniu, które angażuje Cię od stóp aż po głowę. I don't need recognition. I'm on a mission. I'm paying dues. I'm in
in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Recognition, I'm on a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Hours of practice, they don't feel like working. Overthinking, I don't mean to let the pain and hurting. I was main stage with Tiny at a festival. Były przysiady wcześniej, bo teraz były australijskie pull-upy, ale wcześniej były przysiady, a skoro przysiady, to też i kolana. Bardzo popularny i częsty temat w mojej pracy, bo zdarza mi się, dość często zresztą, pracować z pacjentami. No i to temat, który w ortopedii, takiej ortopedii generalnej populacji, jest bardzo częsty i bardzo ciekawy. Ból kolan w czasie ruchu, ból kolan w czasie wchodzenia albo schodzenia po schodach, ból kolan w spoczynku, ból kolan w czasie aktywności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to też jest fajny przykład na to, że dzisiaj bardzo ciężko jest nam odfiltrować właściwe treści, albo w drugą stronę pokazuje to, jak bardzo często dany temat jest złożony i można go pokazać z jednej, z drugiej, czy może z trzeciej strony. No więc kolana i ból tych kolan, no i chociażby w związku z tym suplementacja kolagenem. No okej, no i te bolące kolana. Ty wiesz, że bolą Cię kolana, Twój telefon prawdopodobnie też wie, że bolą Cię kolana, w związku z tym zaczyna proponować Ci różne strony z tematem bolących kolan związane. No i masz kilka opcji. Ja opowiem o dwóch, trzech, bo może trafiłeś na różnych social mediach na profil pana, który nazywa się dr James D. Colantonio. No i on mówi na przykład, że nie ma czegoś takiego jak złe kolana, a po prostu to brak kolagenu. A może trafiłeś na profil innego pana, o którym mówiłem między innymi już w pierwszym filmie, czyli na Layna Nortona, który notabene też jest doktorem nauk o żywieniu. No i on powie, że kolagen to tak w zasadzie to on jest sceptyczny i przy okazji podać jeszcze parę linków do różnych badań, które pokażą, że ten jego sceptycyzm, że to jego negatywne podejście rzeczywiście ma sens. My skepticism was because one of the highest quality protein metabolism labs out there, where Jorn Trommelin is Luke Van Loon. They did a study where after exercise, giving either whey protein or collagen protein, and they looked at skeletal muscle protein synthesis and they looked at connective tissue protein synthesis. And they saw no difference between whey protein and collagen protein in connective tissue synthesis after exercise. A masz jeszcze inną opcję, bo możesz sam pobawić się w naukowca i wrzucić w wyszukiwarkę czy w ChatGPT parę zapytań odnośnie kolagenu, bólu stawów, choroby zwyrodnieniowej itd., itd. No i to, co zobaczysz w dużym, bardzo dużym skrócie, można powiedzieć, to zależy. Bo znajdziesz trochę badań, które powiedzą, że tak, że spoko, znajdziesz parę badań, które powiedzą, że tak nie do końca, znajdziesz bardzo dużo badań, które powiedzą, że tak, jest potencjał, ale... No właśnie, no i ale. Okej, a teraz robi się jeszcze ciekawiej, no bo pomyślałeś sobie, że dobra, co tam, autorytety z internetu, pewnie jeden ma podpisaną umowę na promowanie kolagenu jakiejś firmy, a drugi nie i dlatego się kłócą. No więc postanowisz to zweryfikować w realnym życiu, trafiasz do ortopeda, ten ortopeda odsyła Cię do fizjoterapeuta albo do trenera, no i być może okazuje się, że trafiasz na przykład do mnie. No i co wtedy? Opowiadasz o swoich kolanach, o swoich problemach, a ja mówię Ci, chłopie czy dziewczyno, musisz zacząć trenować. Musisz po prostu regularnie trenować. Trening siłowy, musisz być mocniejszy, silniejszy. Jak Twoje ciało będzie silniejsze, to Twoje stawy z większą łatwością będą znosić obciążenia dnia codziennego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale i tutaj, i w tym temacie możemy zanurzyć się w badania naukowe i znowu wyszukiwarka, PubMed, ChatGPT, analiza i tak dalej, i tak dalej. I co się okaże? To zależy. Bo znowu znajdziesz badania, które powiedzą, tak, super, aktywność fizyczna jest bombowa, trening oporowy jest świetny i w badaniach wyszło, że
a przebadani mają zmniejszone objawy bólowe, mają większą sprawność, mobilność, są silniejsi i w ogóle same benefity. No ale odpalasz sobie drugie badania, a ono mówi, że w zasadzie to intensywny trening jest tak samo dobry jak nieintensywny trening, a w zasadzie to ani jeden, ani drugi nie ma przewagi nad brakiem treningu. No i bądź tu mądry. Ja koniec końców mimo wszystko będę upierał się przy tej swojej tezie, że warto trenować, bo nawet jeżeli twoje objawy bólowe miałyby nie ustąpić, to przynajmniej będziesz sprawniejszy, silniejszy, będziesz lepiej wyglądał i będziesz mógł się pochwalić przed znajomymi swoim nowym rekordem w przysiadzie, albo w martwym ciągu, albo na ławie. A mówiąc całkiem szczerze, moja znajomość social mediów jest trochę jak ta tablica, czyli generalnie wypada blado. Ale ostatnio wyświetlił mi się bardzo ciekawy trend na Instagramie chyba, który w pewien dla mnie zabawny, śmieszny sposób pokazuje różne miejsca i różne sytuacje. I tak trochę na fali tego trendu chciałem go zgapić i Wam też pokazać ten boks, w którym na co dzień pracuję. To jest recenzja. To lodówka, w której możesz sobie kupić napój na trening. To są szatnie. Męska i damska. Wiaderko z magnezją. To jest lina do wspinania się. A tutaj są sztangi. A tam obciążenia. Ławeczka do wyciskania. Podesty do weightliftingu. I lustra. Okej, a na koniec dwie jeszcze rzeczy. Jedna dość ważna dla mnie, bo chcę Was jeszcze raz zachęcić do tego, żebyście polubili, zasubskrybowali ten kanał, włączyli dzwoneczek, znaleźli mnie na innych platformach do social mediów, napisali do mnie, polubili mnie, obserwowali mnie, bo to pomoże mi w rozwijaniu tego projektu, nad którym teraz właśnie wspólnie w zasadzie pracujemy. Przy okazji tego wszystkiego napiszcie też do mnie, jeżeli macie ochotę trenować razem ze mną, bo przypominam, tak samo jak mówiłem w pierwszym filmie, tak i teraz w drugim, macie taką możliwość. Możecie za darmo pobrać moją aplikację treningową, dostać ode mnie w gratisie, w prezencie właśnie te treningi, które Wam pokazuję w tych filmach, które omawiam w tych filmach, po to, żebyście mogli zacząć, trenować, żebyście mogli zrobić coś dla siebie. No a trochę nawiązując do tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli te wszystkie subskrypcje, polubienia i tak dalej, to taka ciekawostka, bo w ostatnich dniach Cristiano Ronaldo, CR7, założył swój kanał na YouTubie i chociaż ten kanał ma dopiero kilka dni, jest wrzuconych chyba około 20 filmów, no to kanał ma już prawie 50, chciałem powiedzieć miliona, ma prawie 50 milionów subskrypcji, także bierzcie się do roboty, klikajcie te subskrypcje na moim kanale, na moim koncie. Co więcej, możecie nawet wysłać ten kanał swoim znajomym, rodzinie, komukolwiek uważacie za stosowne, po to, żeby oni też mieli możliwość trenowania z moją aplikacją, z moimi treningami, po to, żeby mieli możliwość wysłuchania tej mojej, mam nadzieję, ciekawej gadki i żeby mogli poszerzać swoją wiedzę na temat treningu i zdrowego stylu życia. Tyle na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.